No nie da rady. W ten sposób sobie z tym lodem nie poradzę. Trzeba użyć czegoś zdecydowanie mocniejszego. Czego? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na ten film. To, co za mną widzicie, to jest tama na Wiśle we Włocławku. Ale, co najciekawsze, ten odcinek wcale nie będzie o tamie we Włocławku. To, co teraz za mną widzicie, to jest zalew we Włocławku. Ale, to co najciekawsze, także zalew pod Włocławkiem nie jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Za mną widzicie port we Włocławku, ale co ciekawe, to także nie on będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Pękacie już z ciekawości, co tym bohaterem będzie? 3, 2, 1. Skoro nie tama we Włocławku, nie zalew włocławski i nie port będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, to co? No czas zdradzić tą tajemnicę. Czapki z głów. Oto najnowszy nabytek wód polskich, lodołamacz Orkan. Zapraszam na pokład i mam nadzieję, że zarówno Wam, jak i mi będzie się podobało. Ale mam zabawę. Jak działa lodołamacz? W zależności od grubości lodu są dwie metody. Pierwsza metoda to to, co nam wydaje się najbardziej oczywiste, czyli rozpędzamy się i łupiemy w ten lód masą jednostki. Tą metodę stosuje się, jeżeli grubość lodu wynosi 15, 20, 30 cm. Gdy natomiast lód przekracza grubość 30-40 cm, wtedy lodołamacz nie robi tego na siłę, lecz na spryt. Wpływa na lód, który załamuje się pod jego ciężarem. W zależności oczywiście od grubości lodu i od warunków atmosferycznych lodołamacz łamie lód z prędkością 10 do 15 km na dobę. Nie za szybko, ale za to porządnie. Teraz jesteśmy w maszynowni. Caterpillar mocy 1200 koni, 12-cylindrowy, V-ka, największy statek o takiej mocy jako lodołamacz na bazie Włocławek. No powiem Wam, że od czasu, kiedy jak oglądaliście moje filmy, jak płynąłem okrętem hydrologicznym rosyjskim przez cieśninę Drake'a na Antarktydę, to ta kabina podoba mi się bardziej. A to jest rzadkość, bo rzadko można obejrzeć z bliska kabinę kapitańską. Fajne biurko do robienia bardzo mądrych rzeczy i wymyślania, gdzie popłyniemy, którędy i jak to będziemy robić. Składane łóżko. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Drabinka na pokład z okienkiem. Wyjście ewakuacyjne. Już wiem. Wyjście ewakuacyjne. No, powiem Wam, taka klasa da się pomieszkać. Wiecie, co mówią marynarze o lodołamaczach? Że małe, ale wariaty.
Wychodzę. Nie uwierzycie w to, co teraz powiem, ale to jest pierwsze wyjście tej jednostki na lód. Statek był zbudowany w stoczni rzecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Żeby dotrzeć do Włocławka, musiał przepłynąć całą Odrę, następnie wybrzeżem Bałtyku do Gdańska, do Trójmiasta i z powrotem w górę Wisły, aż tutaj właśnie do Włocławka. Drze się jak orka, po prostu uszy do odetkania. I to już niestety koniec tej niezwykłej wycieczki. To z cyklu podróży tych bardziej bliskich i niedalekich niż dalekich, do których was przyzwyczaiłem, ale jak widać w Polsce też się fajne rzeczy dzieją, a przed Sokołem myślę, że jeszcze wiele lat wspaniałej służby.